Każdy z nas chciałby mieć jakieś świetne flow, chciałby dopinać rzeczy szybciej, efektywniej, być po prostu lepszym pracownikiem, lepszym właścicielem firmy i tak dalej. A to jest niemożliwe, jeżeli sen wiele osób traktuje jako luksus, na których nie stać. To są takie trzy elementy, trzy główne kolumny, na których budujesz zdrowie. Najbardziej wydajne dla naszego mózgu, najlepsze właśnie dla ułożenia tej architektury snu. Mówię tutaj o zaburzeniach psychiatrycznych, jak depresja chociażby, anhedonia, wypalenie zawodowe, czyli generalnie brak chęci do życia. Że wiesz, drzemka, czwarty, piąty raz. Mnie to nie interesuje, bo wtedy śpię. Ludzie najczęściej śpią krócej i gorzej. Mamy alergie, mamy infekcje, mamy choroby autoimmunologiczne, jak Hashimoto, atopowe zapalenie skóry. Ja bardzo często buduję kapitał zdrowotny. 65% osób narzeka na swój sen. Znaczy, co się dzieje z naszym mózgiem wtedy, jak śpimy? Czarny koń. Jeżeli chodzi o świat suplementacji, myślę, że wolałbym mieć trochę mniej pieniędzy, a nie mieć raka trzustki, faza bagno, faza zamuły. I nie myślimy wtedy o głupotach, nie myślimy o tym, ile trzeba zapłacić kredytu, kogo trzeba ochrzanić. Układ nerwowy ma wrażenie, że ktoś go cały czas przytula. Nie wszystko rozumiem, ale ci wierzę. Nie możecie się poprzytulać, nie możecie się pocałować, nie możecie sobie zrobić jakiegoś fajnego seksu. Polacy śpią generalnie bardzo źle. Szukasz wartościowego prezentu na święta? Być może znajdziesz go na stronie internetowej, którą stworzyliśmy wraz z zespołem Tradera21, a strona ta to najlepszy prezent na święta.pl. Znajdziesz tam nasze książki, czyli Poradnik Zdrowia, Metamorfozę Finansową, ale również kultową książkę Tradera21, Ryszarda Grzybyka oraz najnowsze dzieło zespołu Tradera, czyli książkę Gotówka to wolność. Serdecznie zapraszam. Gościem dzisiejszego odcinka jest Jakub Mauricz. Powiedzieć o nim, że jest dietetykiem, to jakby nic nie powiedzieć. Człowiek petarda z mnóstwem energii do działania, naładowany wiedzą na temat zdrowego stylu życia i napędzany charyzmą, która nigdy nie pozwala zwolnić tempa. Nieustępliwy i wybitnie skuteczny absolwent dietetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który zdobywa nie tylko atencję, lecz nade wszystko serca swoich podopiecznych. Cześć, z tej strony Grzegorz Kurz. Witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Jakub Mauricz. Cześć, witam. Jakub, o którego prosiliście w komentarzach, w mailach. Kuba o tym może nie wie, ale dużo pojawiało się próśb o to, aby się tutaj u nas pojawił, bo materiałów o zdrowiu było sporo, a Kuby u nas jeszcze nie było. Także witamy. A tych materiałów o zdrowiu u nas coraz więcej. Nie wiem, czy zauważyłeś? Jasne, jak najbardziej. Tutaj w zasadzie chyba rozpoczęło się to od Andrzeja Grzybyka, a potem... Od Ryszarda. Od Ryszarda, tak. Musiałbym sprawdzić, czy na pewno to był pierwszy. Na 99% tak. Pamiętam, że z traderem rozmawialiśmy i obiecał nam faktycznie i tak się stało, że pierwszym kanałem, gdzie Ryszard się pojawi, będzie nasz kanał. No i faktycznie tak było. I te odcinki z Ryszardem się niesamowicie przyjęły. Ludzie nie tylko zaczęli to oglądać, ale zaczęli wdrażać. A książka to w ogóle swoją drogą super hit i mnóstwo wiedzy, ale aktywność widzów była ogromna, więc stwierdziliśmy, że to nie będzie jedyny odcinek i zapraszamy kolejnych gości, bo inwestycja kapitału to jest jedno, zdrowia to jest drugie. Dzisiaj nagrywaliśmy również odcinek o inwestycji w relacje. Ten wachlarz jest bardzo szeroki. No to przechodząc dzisiaj do odcinka, chciałbym rzucić prosty temat, który jest skomplikowany, wydaje mi się. Albo jest prosty, a nie chcemy, jest tak prosty, nie chcemy go robić. Czyli sen. Czyli temat, który dotyczy nas wszystkich, no bo wszyscy śpimy, mniej czy więcej, gorzej czy lepiej, ale wszyscy codziennie idziemy gdzieś tam do łóżka, chociaż na chwilę, obojętnie czy pracujemy w nocy, co jest niestety chyba dla snu niczym dobrym, no ale w ciągu dnia gdzieś tam idziemy się zdrzemnąć chociaż na kilka godzin, żeby wrócić do tego zdrowia. No to Jakub, pytanie na początek. Dlaczego ten sen jest w ogóle tak ważny? No bo na chłopski rozum powinniśmy się zregenerować. Dlaczego to wszyscy tak olewamy? To dlaczego to jest takie ważne? Może od tego zaczniemy. Wiesz co, wydaje mi się, że takim dobrym case study do tego wszystkiego jest poznanie po prostu pary, która jest świeżo upieczonymi rodzicami. Jak zobaczysz, jak te osoby funkcjonowały wcześniej, a jak teraz, kiedy muszą zmienić pieluszkę, nakarmić, pojawia się ząbkowanie, kolka, wszystko po kolei, no więc tajemnica Poliszynela. Każdy z rodziców wie, że budzi się od kilku do kilkunastu razy na dobę i jeżeli gdzieś tam jest to tak dzielone, że na przykład jeden tydzień mama, drugi tydzień tata i tak dalej, ale najczęściej, umówmy się, też wiem z autopsji, że tak do 6-7 miesiąca tego dziecka prawie nie dotykasz, nie? Wszystko robi mama. Więc widać po prostu po tym człowieku, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, jak on podupada. I to nie jest tylko przez pryzmat rodzicielstwa. Chciałbym tutaj, żeby nasi widzowie wiedzieli, że bardzo często to wszystko, co dzieje się w ramach przewlekłego niedoboru snu, czyli tak jak mówiłeś, ludzie śpią lepiej, gorzej, dłużej, krócej. Z mojej perspektywy wynika tak naprawdę, że ludzie najczęściej śpią krócej i gorzej niż dłużej i lepiej. My powinniśmy zahaczyć na około 7 do 9 godzin snu, ale uszyte w odpowiedniej architekturze, czyli przede wszystkim powinna być to niezmącona faza REM i faza SEM albo NREM. I tutaj myślę, że warto byłoby trochę więcej powiedzieć na ten temat, głównie dlatego, że
To powoduje, że albo my śpimy i śpimy naprawdę dobrze, nawet jeżeli to jest 6 czy 7 godzin, budzisz się przed budzikiem. Jesteś tak wow, w pełni jesteś wyspany, świadomy i stwierdzasz, ale ogień, idę do roboty. Ale najczęściej to jest tak, że wiesz, drzemka, 4., 5. raz przyciskasz ten telefon i dalej nie jesteś wyspany. I to jest właśnie taki problem, który dotyczy około 65% Polaków, więc większości z nas. Natomiast wcale nie odstajemy od tej niewyśrubowanej średniej europejskiej. Tak naprawdę zaburzenia snu od wielu lat są takim istotnym problemem, na który chyba trzeba też zwrócić uwagę nieco pod kątem technologicznym. O, no, użyłeś tutaj, mówisz bardzo szybko, to w ogóle jest dla mnie nowość, bo rozmawiając wcześniej mówiłeś wolniej, ale możecie sobie zwolnić YouTube'a. Dokładnie, 0,75 Pamiętajcie, bo my się codziennie czegoś uczymy. Wiem, że na WhatsAppie są opcje nagrywania szybciej, zwalniania, przyspieszania, więc tutaj pamiętajcie, że jeśli chcecie szybciej przyspieszyć Jakuba, bo jest za wolno, to możecie go sobie przyspieszyć, ale możecie również Jakuba sobie zwolnić. To jest ponoć challenge. Kiedyś słyszałem od jednego gości z YouTube'a, że puścił mnie w prędkości 1,5 i że to jest już naprawdę grubo. Czyli 2.0, możecie oczywiście spróbować. Dobra, gdzie to jest do włączenia? Jest taka gwiazdka, tak? Przy YouTubie klikacie i tam są opcje ustawienia szybkość odtwarzania, ale wracając do tego, co powiedziałeś, to chciałem od razu do pytania iść. No to idźmy w te szczegóły, czyli tą fazę REM, tą fazę SEM, tak ją nazwałeś. Co tam tak naprawdę się dzieje? No bo my nie wiemy, bo my jesteśmy nieświadomi, bo my wtedy śpimy. Często mówimy, mnie to nie interesuje, bo wtedy śpię. Dlaczego ja mam się snem interesować, jeśli ja wtedy śpię? W jaki sposób ja mam to sprawdzić? Czy ja chrapię? No nie wiem, bo ja wtedy śpię. Są jeszcze inne elementy związane z tym wszystkim, co się dzieje wokół snu. Bym powiedział, że to jest trochę taka nieświadomość, taka bańka niewiedzy, kurtyna ciemna, szczególnie jak śpimy sami, no bo nie wiemy, czy śpimy dobrze, czy się rzucamy po łóżku, no bo jeśli śpimy sami, to kto nam o tym powie? Musielibyśmy się nagrywać. Także mega temat, którym moglibyśmy godzinami, ale dzisiaj chociaż krótko, to wróćmy do tej fazy REM, SEM. Co to znaczy? Co się dzieje z naszym mózgiem wtedy, jak śpimy? Ja postaram się wyjść od cytatu, bo bardzo często zastanawiamy się, po co ten sen jest nam w ogóle potrzebny. I tutaj wypadałoby chyba zacytować słowa Matthew Walkera, który powiedział kiedyś, że sen wiele osób traktuje jako luksus, na których nie stać, a jest to bzdura, bo sen jest za darmo, a wszyscy wiemy, że za darmo to uczciwa cena. Tak. I sen jest biologiczną koniecznością niepodlegającą dyskusji, więc wszystko to, co dotyczy nas na co dzień, czyli nawet to, w jaki sposób my jemy, dlatego, że zaburzenia snu będą decydowały o tym, czy mamy leptynoporność, więc mamy zaburzenia głodu i sytości, więc napychamy się, zjadamy więcej i więcej. I zjadając więcej, popadamy w insulinoporność, bo insulinoporność jest niczym innym jak przeenergetyzowaniem komórek, czyli jakby twój organizm może zjeść dotąd, a ty mu serwujesz dotąd. I to jest samo spełniająca się przepowiednia, bo insulinoporność dedykuje leptynoporność dedykuje insulinoporność i jesteśmy w błędnym kole. Kolejna kwestia to jest nasza produktywność. Podejrzewam, że każdy z nas chciałby mieć jakieś świetne flow, chciałby dopinać rzeczy szybciej, efektywniej, być po prostu lepszym pracownikiem, lepszym właścicielem firmy i tak dalej, a to jest niemożliwe, jeżeli nie śpimy dobrze. Odporność. Kolejny temat. Mamy alergie, mamy infekcje, mamy choroby autoimmunologiczne jak Hashimoto, atopowe zapalenie skóry, reumatoidalne zapalenie stawów i inne. To też tak naprawdę mocno się psuje w momencie, kiedy mamy deficyt snu. Choroby dotykające naszego układu nerwowego, mówię tutaj o zaburzeniach psychiatrycznych, jak depresja chociażby, anhedonia, wypalenie zawodowe, czyli generalnie brak chęci do życia. Neuroprzekaźniki pozycjonują się w ramach naszego snu, więc trzeba to zrobić po prostu dobrze. I teraz możemy powrócić do tej architektury snu, bo uważam też, że wiele osób powinno posiąść wiedzę na temat tego właśnie, w jaki sposób prowadzić się higienicznie, czyli aktywność fizyczna, żywienie i suplementacja oraz właśnie sen. To są takie 3 elementy, 3 główne kolumny, na których budujesz zdrowie. Wy bardzo często mówicie o kapitale. Ja bardzo często buduję kapitał zdrowotny i uważam, że jeżeli ktoś ma dobrze zbudowany kapitał zdrowotny, to ten kapitał finansowy bardzo przyjemnie się robi. Natomiast biorąc pod uwagę nawet Steve'a Jobsa, myślę, że wolałbym mieć trochę mniej pieniędzy, a nie mieć raka trzustki, niż odwrotnie. Więc o co chodzi w tej całej fazie REM i SEM? Faza REM to jest ta faza pierwsza, to jest ten płytki sen, który trwa około 20-30 minut. I to jest tak naprawdę doskonały czas na drzemkę. Jeżeli chcemy uszyć sobie drzemkę, albo inaczej, mamy złe tak naprawdę wspomnienia z drzemki, miało być fajnie, pięknie, mieliśmy naładować bateryjkę, budzimy się po 45 minutach i mówimy, kuźwa, nigdy więcej. I to tłumaczy, dlaczego tak się czujemy, bo te pierwsze 20 minut powinno być ustawione z drzemką, czyli Grzesiu idzie... z budzikiem, rozumiem. Dokładnie. Grzesiu kładzie się o godzinie 17, to już wie, że maksymalnie 17:25 drzemka budzicie, tak? Więc mamy tutaj właśnie ten budzik, mamy alarm nastawiony i jest wtedy ok. Dlatego, że w tej pierwszej fazie snu płytkiego ty jesteś w stanie naprawdę naładować bateryjkę i tak jak mówi wielu specjalistów, człowiek jest w stanie pracować efektywnie przez 4 godziny. Następnie inwestujemy w drzemkę, co pozwala nam pracować efektywnie kolejne 4 godziny. Natomiast jeżeli nie mamy tej drzemki zaplanowanej, to potem ta robota jest taka trochę lelum po lelum. Natomiast
Potem, po tej fazie REM, następuje faza 60-minutowa fazy SEM albo NREM. I to jest sen głęboki. Jeżeli tam się obudzisz, czyli na przykład masz budzik nastawiony na 45 minut od daty zaśnięcia, od godziny zaśnięcia, no to niestety jesteś już w fazie SEM. Czyli to jest tak zwana faza bagno, faza zamuły i tak dalej, więc tam się budzisz, nie jesteś w ogóle do końca przekonany, gdzie jesteś i dlaczego się w ogóle budzisz. 2 godziny zajmuje ci dojście do siebie. Jesteś poirytowany, nie do końca skory do pracy. Jest masakra. Ale co się tak naprawdę składa na to? 30 minut fazy REM, 60 minut fazy SEM albo NREM to jest w sumie 1,5 godziny. I my powinniśmy nastawiać nasz budzik w takich interwałach 90-minutowych, czyli właśnie 1,5 godzinnych. Czyli jak kładziesz się spać o godzinie 22, to możesz nastawić budzik na 23:30, 1:00 w nocy, 2:30, albo może być to kolejna godzina, więc tam się zbierze się z tego albo 5:30, albo 7:00 i tak dalej. Te 1,5 godziny rozumiem od momentu zaśnięcia, więc musimy też znać siebie i wiedzieć mniej więcej, czy zasypiamy 2 minuty, czy 20 minut. Dokładnie. Tak? Na to są też bardzo fajne techniki wojskowe, czyli na przykład położyć się na wznak, położyć rękę na przeponie, czyli tuż tutaj, gdzie żebra się kończą, zamykamy oczy, relaksujemy wszystkie mięśnie, rozpoczynając od twarzy, bo tego też często jesteśmy nieświadomi, ale my potrafimy trzymać jakieś różne grymasy i dopiero kiedy popuścimy tą całą maskę, dopiero wtedy czujemy się w pełni zrelaksowani. Nie myślimy wtedy o głupotach, nie myślimy o tym, ile trzeba zapłacić kredytu, kogo trzeba ochrzanić i tak dalej, tylko skupiamy się na swoim wdechu i wydechu. 2-3 minutki, mamy jaźń odłączoną i tak naprawdę możemy powiedzieć, że te 2 czy też 5 minut obsuwy nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Zresztą są też naturalne ekstrakty roślinne, które porządkują naszą architekturę snu w ten sposób, że możemy z większym prawdopodobieństwem wybudzić się w fazie REM, bo ją trochę rozciągamy. Więc o tym też fajnie byłoby pogadać. Zaraz do tego wrócimy. Podoba mi się architektura snu, tak jak to się nazywa, czyli architektura snu. Podoba mi się również higiena. Higiena w sypialni, higiena snu, higiena zdrowia w ogóle. Więc może pogadajmy jeszcze o tym, co wokół, czyli jak powinna wyglądać nasza sypialnia. My dzisiaj mówimy o tym po raz kolejny, bo Seba Kilichowski często o tym wspomina. Pozdrawiamy. Ale pozdrawiamy Seba. Ale rozkręciłeś się tak niesamowicie. Widać, że lecicie to po prostu jak z rękawa, te wszystkie informacje i dobrze się tego słucha, więc samemu jestem ciekawy, na przykład jak wygląda u Ciebie ten proces przygotowania do snu, sam moment zaśnięcia. No fajnie mówiłeś o tych budzikach i tym wszystkim. Te 1,5 godziny pamiętam, te 1,5 godziny kiedyś o tym pamiętałem i później zapomniałem w kwestii tego właśnie tych takich jak to nazwałeś, zasypiasz interwałów, tak, słowa mi brakło. O 12:00 zasypiasz i o 1:30 możesz na przykład się obudzić z budzikiem, czy tam o 1:40, jeśli te 10 dałeś sobie na zaśnięcie i na przykład gdzieś pójść, czy pojechać, bo wiesz, że 1,5 godziny. Tak, dokładnie, jechać na lotnisko. Także to mi się podobało, więc Jakub. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Nie, w sensie jak wygląda Twoje przygotowanie? Z całą tą wiedzą, którą masz dzisiaj, to powiedz nam, ile elementów musiałeś zmienić, albo co u Ciebie działa dodatkowo poza tą wiedzą? Czy to jest specjalna poduszka, czy materac, czy światło, jak wygląda sypialnia i tak dalej? Tych narzędzi jest naprawdę bardzo dużo. Ja szczerze się przyznam, że jestem trochę Fredem Flintstonem, jeżeli chodzi o takie rzeczy technologiczne i korzystam z tego, co jest dostępne pod ręką. Więc przede wszystkim chyba trzeba powiedzieć sobie nieco na temat rytmu dobowego. Rytm dobowy to jest to, co kiedyś nasi przodkowie kultywowali, bo po prostu nie było wszędzie prądu i tak dalej, więc no jest ciemno, to idziemy spać. Generalnie wygląda to w ten sposób, że 8 godzin snu nigdy nie jest sobie równe. Sen od 22 do 6 to nie jest ten sam sen, co od północy do 8 rano. Mimo że tutaj i tutaj masz 8 godzin. Ale najbardziej wydajne dla naszego mózgu, najlepsze właśnie dla ułożenia tej architektury snu jest sen pomiędzy 22 a 2. Tak więc, tak jak mam teraz te ręce rozłożone. 22 a 2. Tak jest. To są najbardziej ważne dla nas 4 godziny, jeżeli chodzi o uszycie tej architektury snu. Więc najważniejszym elementem byłoby chyba to, że już na godzinę przed pójściem spać powinniśmy wyłączyć emisję światła niebieskiego. Czyli wszystko po kolei, co uznajemy jako elektronikę. To są tablety, to są smartfony, to jest telewizor. To jest tak naprawdę bardzo często też żarówka LEDowa. Dlatego, że żarówka LEDowa ma zupełnie inne spektrum światła niż żarówka żarowa, którą kilkanaście lat temu pożegnała Unia Europejska. My pamiętamy, że te żarówki były gorące, więc jak chciałeś wymienić żarówkę, no to musiałeś mieć, nie wiem, kogoś z latarką, kto ci to wszystko przygra, no bo inaczej było ciężko taką gorącą po prostu bulwę żarówki odkręcić gołą ręką. Tak było. Tak, natomiast teraz mamy niestety żarówki LEDowe, które są tylko ciepłe i to też bierze się z tego spektrum, tak, w nanometrach od światła, które one emitują. Więc jeżeli pracujemy do późna i mamy takie właśnie żarówki LEDowe, to my tak naprawdę naszemu organizmowi mówimy: hej, jest środek dnia, jest południe. To jest bardzo duże imitowanie tego samego, co robi u nas światło słoneczne. Czyli my to pobudzamy. Dlatego, że w naturalnym rytmie dobowym jest tak, że przez pierwszą część dnia, powiedzmy od tej godziny 5-6 rano, masz maksymalnie wysoki poziom kortyzolu.
To się bierze też właśnie ze światłem i podejrzewam, że wiele osób nawet zrobiło na sobie taki eksperyment, czy też byli w hotelu, czy spali u kogoś i okazało się, że są okna od strony wschodniej, a jest lato, powiedzmy czas między kwietniem a sierpniem. No i tak patrzą, budzą się 4:50, patrzą na zegarek, zastanawiają się, co jest, nie? Jakby czujemy się wyspani, jakby coś nas obudziło, ale nikt nie wali do drzwi, nic się nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie światło słoneczne powoduje już tak naprawdę wybudzenie nas i jest też naprawdę bardzo wiele budzików, które budzą nie dźwiękiem, a światłem, więc to jest taka naprawdę bardzo fajna nowinka technologiczna. Potem w ciągu dnia ten kortyzol spada na korzyść wzrostu melatoniny. I właśnie my potrzebujemy tej wysokiej melatoniny, aby zasnąć bez żadnego problemu. I tutaj kłania się jakby człowiek i rytm dobowy kontra XXI wiek i technologia. Każdy z nas robi wieczorem jakieś aktywności. Odpisujemy na maile, sprawdzamy sobie na Instagramie czy na Facebooku, czy są jakieś nowe osoby, które nas śledzą. Odpisujemy na komentarze, robimy jakieś live'y i tak dalej. To wszystko nam dosyć mocno przeszkadza. I okej, są pewne akcenty technologiczne, które warto jest tutaj zaimplementować. I tutaj pozdrawiając Sebastiana, okulary iShield chociażby są jednym z tych elementów, gdzie jesteśmy w stanie blokować tą emisję sztucznego światła niebieskiego, które nas w jakiś sposób wybudza. Więc po pierwsze, godzina przed pójściem spać wywalamy wszelką elektronikę, robimy rzeczy przyjemne. Ja to się zastanawiam czasem, jak pary siedzą sobie w łóżku, jedna scrolluje Instagrama, facet scrolluje Facebooka, czy odpowiada na maile, mówię, nie możecie się poprzytulać, nie możecie się pocałować, nie możecie sobie zrobić jakiegoś fajnego seksu, nie możecie sobie zrobić masażu, nie możecie poczytać książki, nie możecie pogłaskać psa, nie wiem, uściskać dzieci, zrobić jakieś hobby swoje, no różne rzeczy są takie, które nie angażują cię pod kątem elektroniki, a ludzie tego nie robią. I to jest jakby problem numer 1. Przerywam na kilka chwil oglądanie filmu, ponieważ śpieszę z ważną informacją. Jesteśmy po premierze, tuż po premierze naszych 2 książek, naszej książki czarnej i książki niebieskiej. Książki czarnej związanej z finansami, metamorfoza finansowa, którą Dawid Kozioł napisał, no i książki niebieskiej, czyli poradnik zdrowia, gdzie wielu gości z naszego kanału podzieliło się swoją najlepszą wiedzą w kwestii zdrowia. Dla Ciebie, dla Was, także 2 książki, kwestia finansów i kwestia zdrowia, czyli 2 główne tematy, które pojawiają się na naszych kanałach. 2 prawdziwe papierowe książki już są dostępne, także zapraszam do zakupienia swojego egzemplarza. Nawet są takie memy, tak? Jak wyglądało łóżko, tak? Kiedyś, kilkanaście lat temu, gdzie faktycznie to była ta rodzina z dziećmi, z psami lub para po prostu, która jest razem ze sobą, a dzisiaj faktycznie najczęściej jest obraz na tych memach pokazany, gdzie te telefony są, jest to niebieskie światło w ciemnej sypialni na twarzach tych ludzi. Chcielibyśmy, żeby tego było coraz mniej, stąd też to nagrywamy. No to zapytam właśnie o to, jak śpią Polacy. Czy ty robisz jakieś badania? Czy takie badania istnieją? Bo mówimy o tym, jak spać, a na pewno wielu z naszych widzów nie potrafi w ogóle spać. Ja mam takich znajomych, którzy nawet wrzucają na Instagrama, pozdrawiam cię Olga, informację, że wróciła do mnie dawna znajoma, czyli bezsenność. No i teraz choćby dla Olgi chciałbym. Skąd ten problem? Skąd on może być? Skoro ona mówi, że wróciła, no to znaczy, że coś się może zmieniło i myślę, że takich osób są tysiące, a może dziesiątki tysięcy, że nie potrafią spać. Co z ludźmi, którzy pracują w nocy i muszą przyjść do domu i jak sobie poradzić na przykład z domem, który tętni życiem, bo są tam też inne osoby, które z nimi mieszkają. No, tematów jest wiele, czyli pytanie, jak śpią Polacy? Jakie największe mamy problemy z spaniem? Czy ty to jakoś analizowałeś? Polacy śpią generalnie bardzo źle. Z badań GUS-u wynika, że 65% osób narzeka na swój sen. A więc jest to albo sen płytki, albo sen z wybudzeniami, albo właśnie jest to bezsenność, czy też ogólnie wstajemy rano i czujemy się jednak troszeczkę jak wyplute tofi. Więc jest to naprawdę bardzo duży problem, ale mało osób jednak chce coś z tym zrobić. Wydaje mi się, że w XXI wieku, a nawet w naszej polskiej kulturze jest taka tradycja troszeczkę narzekania, ale w momencie, kiedy trzeba zabrać się do roboty, to już nie ma tylu chętnych. Czyli każdy narzeka na to, jak śpi, ale bardzo często ja nawet na prezentacji swojego szkolenia ująłem takie zasady starter pack w bezsenności. Czyli narzekasz, że nie możesz spać, ale regularnie serwujesz sobie używki. Bardzo często jest to kawa, jest to zielona herbata, są to energy drinki, yerba mate, jest tego naprawdę bardzo dużo i my to w zasadzie spijamy po prostu jak pszczółka nektar, natomiast nie zastanawiamy się, gdzie faktycznie leży ten doping mózgu. Nawet właśnie nasze zdolności kognitywne, to wszystko, co musimy sobie zaserwować w pracy, czyli umysł ma być bystry, mamy szybko tak naprawdę poradzić sobie z tymi zadaniami. Wszystko musimy zrobić ekspresowo i dobrze, to wymaga odpowiedniego snu, bo wtedy kopuła pracuje dobrze. Te neuroprzekaźniki jak serotonina, dopamina, GABA, oksytocyna, jest tego bardzo dużo, kiedy człowiek jest wyspany. Dlatego bardzo często, cytując tutaj właśnie Matthew Walkera, mówimy, że sen to jest biologiczna konieczność niepodlegająca dyskusji. To nie jest żadne widzimisię. To musi być spełnione, jeżeli psychicznie i fizycznie chcesz być naprawdę na 100% sobą.
Natomiast używki to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że często jemy jakieś suplementy diety, które nawet nie wiemy, że mają charakter pobudzający. Przedtreningówka, termogeniczne spalacze tłuszczu i tak dalej, o której chodzą ludzie na siłownię. Ja pracowałem wiele lat jako trener personalny. Wieczorami i wiem, często. Dokładnie. Od 16 do 22 to jest po prostu Congo River i tam dostać się na jakiś sprzęt i tak dalej, czy przeprowadzić trening z klientem, to jest rzeźnia. Więc mamy treningi późno, więc powiedzmy o 19 łyknęliśmy przedtreningówkę, o 21 skończyliśmy ten trening, wpadamy do domu, jest 2 w nocy, a my mamy oczy jak 5 zł i zastanawiamy się, co z sobą zrobić. Więc to jest właśnie ten element. Przełóżmy to troszeczkę wcześniej, albo nawet właśnie ostatnią porcję tego suplementu przedtreningowego, tak samo jak kawy, herbaty i yerba mate, pijmy do godziny 14. To jest naprawdę taka złota porada. Kolejny aspekt to temperatura. Źle się śpi w temperaturze wysokiej, czyli jak mamy 21 stopni ustawione w domu, to przed pójściem spać tą sypialnię chociażby przewietrzmy do 19 stopni, skręćmy trochę kaloryfery, naprawdę petarda. Ekspozycja na światło niebieskie to już mówiliśmy. 20-21 won. Już po prostu niczego nie serwujemy sobie, co jest w formie elektroniki. I kolacja. No jako dietetyk byłoby dziwne, gdybym o tym nie wspomniał. Przede wszystkim stawiamy tutaj, uwaga, na węglowodany. Więc wiele osób uznaje, że nie, węglowodany to zło, węglowodany powodują, że tyjesz, węglowodany nie mają wartości. To jest bzdura. Jest coś takiego jak carb loading. To jest system, który opracował pan John Kiefer i on mówi o tym, że początek dnia powinniśmy ustawić na posiłkach białkowo-tłuszczowych, czyli na przykład jajecznica, omlety i tak dalej, tego typu posiłki. Następnie w ciągu dnia, im później, tym bardziej stawiamy na węglowodany, czyli jakieś risotto, caszotto i tak dalej, jakieś makarony na kolację, która powinna być zjedzona na około 2-3 godziny przed snem. Perfekto. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w naszym mózgu jest coś takiego jak bariera, tak? Bariera krew-mózg. I tam pojawiają się różne aminokwasy, jak tryptofan. I ten tryptofan będzie powodował u nas syntezę serotoniny. Bardzo często o serotoninie przypominamy sobie, jak mamy depresję albo bezsenność, tak? I wtedy mamy te SSRI, czyli leki przeciwko wychwytowi zwrotnemu serotoniny, te antydepresanty. Natomiast chodzi o to, że u nas ten tryptofan puka przez tą barierę krew-mózg i mówi, hej, wpuśćcie mnie. Jeżeli ten aminokwas nie ma dużej konkurencji, to łatwiej jest mu przejść do 5-hydroksydryptofanu i do serotoniny. I wtedy człowiek jest zadowolony. Natomiast jak jesz pokarmy tłuste, jak jesz produkty smażone, jak jesz coś, co jest ogólnie ciężkostrawne, to ten układ pokarmowy ci pracuje i pracuje i pracuje. A my tak naprawdę powinniśmy mieć już spokój na te powiedzmy 2 czy 3 godziny przed snem. Więc kolacja o godzinie 19 powiedzmy, po tym już nic nie jemy. Oczywiście możemy pić jakieś płyny typu woda i tak dalej. Idziemy spać. Naprawdę piękna robota. A jakbyś powiedział, jak sobie poradzić z takim snem w momentach, kiedy my wiemy, że na przykład następnego dnia coś się dzieje ważnego. Dla mnie dzisiaj był ważny dzień, bo wczoraj, mimo że poszedłem spać wcześniej, było wszystko ok, czyli zrobiłem tak jak każdego dnia, a ja nie mam problemów ze snem. Zaraz do tego wrócę jeszcze a propos mojej chęci poprawy tego snu, bo to jest też ciekawe. To ja dzisiaj budziłem się wielokrotnie, a mimo to obudziłem się wyspany, a budziłem się myślę, że kilkanaście razy. I często przed ważnymi wyjazdami, na przykład jak mam na rano na lotnisko stać, czyli trochę się martwię, czy budzik, czy nie zaśpię tego budzika. Dzisiaj miałem tych budzików, nie wiem, 4 czy 5, żeby na pewno stać. Wstawałem o 4, chyba 50, jak dobrze pamiętam. Czy to jest coś takiego, że mój mózg chciał mnie przygotować do tego, że ja faktycznie mam pilnować tego budzika? Jest coś takiego? Czy spotkałeś się z tym, że ja to mam przed każdym takim ważnym wyjazdem. Zawsze lotnisko, samolot, to zawsze ta noc jest taka troszkę szarpana, ale dzisiaj była bardzo udana. W sensie jestem pełny energii, wyspany. Myślę, że mogłeś zahaczyć coś takiego jak mikrofragmentację tego snu, ale wydaje mi się, że miałeś o tyle szczęście, że budziłeś się fazierem. Skoro byłeś taki świadomy, wyspany i stwierdziłeś, dobra, jeszcze nie, idziemy dalej w komara, to o tyle dobrze. Natomiast na to też są różne sposoby i nie ukrywam, że jest to albo kwestia dotycząca aktywacji układu przywspółczulnego, czyli żebyśmy mogli naprowadzić naszych widzów. Mamy układ współczulny i przywspółczulny. Układ współczulny to jest inaczej metoda walki lub ucieczki, czyli wtedy, kiedy jesteśmy w stresie, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji walcz albo uciekaj. Natomiast układ przywspółczulny jest wtedy, kiedy my jesteśmy zrelaksowani. Właśnie po to, prosty przykład, jak dziecko przewróci się, płacze, zdarł kolanko, co mama robi? Przytula to dziecko. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ciasne przestrzenie powodują, że jest aktywacja układu przywspółczulnego, więc jak kogoś przytulimy, jak kogoś oplecimy ramionami, jest super. Dlatego są też na przykład z takich gadżetów różne kołdry odprężające. Kołdra, która ma około 10% masy twojego ciała, więc dla mnie, dla ciebie... Obciążeniowe, tak? Tak jest. To byłoby około 7-8 kg kołdry i wtedy jakby twój układ nerwowy ma wrażenie, że ktoś go cały czas przytula. Nawet jak jesteś singlem i tak dalej, leżysz sobie, nie ma kto ci przytulić, to jednak ta kołdra cię dociska i to jest naprawdę bardzo fajny gadżet. Natomiast... A to chodzi o to, że ona nas przyciska, czy chodzi o to, że my się nie zmieniamy
zmieniamy pozycji w ciągu... Chodzi o to, że ona ci przyciska. Trochę brutalne, ale w rzeźniach jest dokładnie tak samo. Jak krowa jest prowadzona na rzeź, to jest puszczana przez bardzo wąski przesmyk, aby tak naprawdę ściany ją otulały, więc zanim nie dostanie tego śmiertelnego bolca, no to już tak naprawdę krowa jest trochę bardziej zrelaksowana. Nie spodziewa się tego, co ją czeka. W przypadku kołdry tak naprawdę ona nas po prostu okrywa i dzięki temu możemy się bardziej zrelaksować. Ale to nie jest jedyny trik. Również tutaj na pomoc przychodzi suplementacja, bo ja jestem ogromnym orędownikiem suplementacji i tak naprawdę od 20 lat się tym tematem jaram, pasjonuję i możemy tutaj naprawdę wysunąć multum składników, które na nas dobrze działają, ale nie są letargiczne. To jest bardzo ważne, bo wiele osób pisze, że oni kiedyś testowali melatoninę czy jakieś inne produkty, ale być może odcina ich mocno, ale z drugiej strony ten budzik to jest potem najgorszy wróg ever i muszą po prostu go przyciskać i tak do godziny, do 2 tak naprawdę czują się jeszcze zamoleni. Mówię, nie tędy droga. Tak naprawdę trzeba wziąć pod uwagę na początku właśnie architekturę fal, które w naszym mózgu się rozchodzą i na początku powinny być fale alfa, potem delta i teta na końcu. I dzięki takim składnikom jak teanina, teanina jest zawarta w liściach zielonej herbaty, możemy to osiągnąć. Tylko problem polega na tym, że w liściach zielonej herbaty mamy składniki pobudzające. Mamy katechiny, słynne EGCG, czyli galusan epigalokatechiny, mamy też kofeinę i mamy teaninę. No więc coś trzeba zrobić. Więc po to przychodzi suplementacja, żeby te dwa związki odsunąć i wykorzystać tylko tą właśnie L-teaninę z liści zielonej herbaty, która daje bardzo fajny efekt, który możemy też na co dzień użyć, bo to jest, fajnie to brzmi po angielsku, wakeful relaxation, czyli z jednej strony jesteś pobudzony, z drugiej strony jesteś zrelaksowany i to może być bardzo fajnie używane do porządkowania wypowiedzi, żeby z jednej strony być czujnym, a z drugiej strony, żeby mieć ten czas na reakcję. Z drugiej strony właśnie te fale alfa pomagają uporządkować całą architekturę snu, więc dodatek właśnie takich produktów jak L-teanina do jakiegoś staka suplementacyjnego, naprawdę super opcja. Kolejnym elementem jest Passiflora incarnata, czyli męczennica cielista. To jest taka roślinka tropikalna, która robi kilka fajnych rzeczy. Po pierwsze, to co mówiłem wcześniej, wydłuża nam troszeczkę fazerem w architekturze, dzięki czemu te 5 czy 10 minut obsuwy w budziku nie jest dla Ciebie problemem. Po drugie, zwiększa syntezę własnej, endogennej melatoniny i serotoniny. Czyli z jednej strony ten hormon w rytmie dobowym, którego musisz mieć więcej w nocy i ogólnie wieczorem, a z drugiej strony serotonina, która jest bardzo ważna dla optymalizowania tych procesów zdrowego snu. No i ostatnia rzecz, kasuje tak naprawdę działanie wielu składników pobudzających, więc jeżeli musiałeś wypić kawę o 17 czy 18, teraz martwisz się, kurde, na pewnie do 23 do północy nie zasnę, to bierzesz sobie właśnie męczennicę, pyk, i tak naprawdę ten sen pięknie Ci się normalizuje. I myślę, że taki absolutny czarny koń, jeżeli chodzi o świat suplementacji, to jest ETAS. ETAS, ETAS to jest skrót od Enzyme Treated Asparagus, czyli szparaga potraktowanego enzymami i to robią tylko i wyłącznie Japończycy z Sapporo, którzy wpadli na taki pomysł, hej, wiemy, że pąki szparaga są dobre, pąki szparaga jemy do steków i tak dalej, ale co jest na samym dole tego szparaga, w tej niejadalnej, takiej łodygowatej części? No i stwierdzili, że tam jest wiele związków, ale aby one działały, trzeba je jakoś pociąć enzymatycznie i uzyskali coś takiego, co nazywamy stymulatorami HSP70, czyli białek szoku cieplnego. Na pewno każdy kojarzy saunę, na pewno każdy kojarzy morsowanie, czyli ekstremalnie wysoka bądź niska temperatura, to jest to, co może u nas przeprowadzić totalny remont naszego organizmu. I Japończykom to się udało. Tworząc ETAS, tak naprawdę stworzyli coś, co ma teraz ponad 200 badań klinicznych na uniwerkach w całym świecie, które pokazuje, jak bardzo jest to cenny składnik. Po pierwsze, walczy ze stresem, a jednak ACTH, czyli hormon adrenokortykotropowy, kortyzol, no to jest temat, który jest bardzo powszechny w XXI wieku, bo martwisz się o kredyt, martwisz się o dzieci, martwisz się o pracę, martwisz się o swoje zdrowie, martwisz się o absolutnie wszystko, więc tak naprawdę też 60 parę procent społeczeństwa, przynajmniej to są dane sprzed 2019 roku, deklarowało życie w przewlekłym stresie. Więc tak naprawdę gaszenie tego stresu, tego kortyzolu jest bardzo przyjemne. No więc ETAS, super sprawa. Aktywacja układu odpornościowego przeciwko chorobom autoimmunologicznym, przeciwko alergiom, wzmocnienie odporności przeciwko infekcjom, super. I w analizach aktygraficznych pokazało, że pięknie to porządkuje sen, zmniejsza możliwość występowania koszmarów, więc naprawdę rewelacja. Powiem tak, Jakub, nie wszystko rozumiem, ale Ci wierzę. Jak czegoś nie rozumiesz, to śmiało pytaj. Ale jestem zainteresowany tym, żeby poprawić swój sen i nie mówię tego dlatego, że tu siedzisz i dzisiaj się spotkaliśmy, umówiliśmy się. Nie dlatego, a dlatego, że, i to jest dowód, jutro rano o 7:00 mam melduję się w szpitalu, bo będę miał robioną prostowanie przegrody nosowej i o to też zapytam, bo kiedyś generalnie chrapię w nocy, tak? Zdarzają się takie noce, że chrapię, zdarzają się noce, że nie, ale chciałem coś z tym zrobić, no bo to jest, no właśnie,
podobno bardzo dużo ludzi chrapie i nie ma znaczenia, czy są to kobiety, czy to są mężczyźni, czy to są dzieci, czy to są osoby starsze. O tym się dowiedziałem, bo czytałem bardzo dużo. No i dowiedziałem się, że to bardzo źle wpływa na sen również nas samych i ewentualne choroby przyszłościowe, więc stwierdziłem, że nie chciałbym zostawić tego i stwierdzić, a nie dotyczy mnie to, bo przecież ja śpię. Ja o tym chrapaniu nie mam pojęcia, no bo wtedy śpię. I faktycznie tak jest. Nigdy siebie nie słyszałem, że chrapię, chyba że się nagrałem. Nagrałem się raz i faktycznie tak było, więc mówię, aha, okej. Piłowało się w kanadyjskich lasach. Dokładnie, tak było. Więc chciałem dopytać o to chrapanie i element, który jest związany ze snem, czyli temat znowu tabu, tak? No bo jeśli ktoś powie, ja chrapię, no to ludzie boją się o tym mówić, wstydzą się to mówić, szczególnie kobiety. Myślę, że ja? W życiu, ja nie chrapałam, przecież to takie jest mało sexy. Więc temat, myślę, że bardzo ważny. Jutro o 7 rano idę pod nóż i 2 czy 3 dni, czy 5 dni, obojętnie, będę dochodził do siebie po to, żeby lepiej spać. Także nie jestem pasywnym biorcą informacji z mojego studia, tylko faktycznie od miesięcy do tego się przygotowywałem i jutro wszystko przede mną. Przede wszystkim świetny wybór, jeżeli chodzi o zoperowanie przegrody nosowej. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o oddychanie, masz rację. Wiele osób chrapie i to wcale nie musi iść z defektem jakimś anatomicznym, jeżeli chodzi o krzywą przegrodę nosową. Tak. Generalnie osoby mają problem numer 1, bo oddychają przez usta. Dokładnie. Tak. Dlatego jest taka fantastyczna metoda butejki, którą zresztą media ostatnio też podłapały, bo piłkarz Haaland, czy nawet nasza Iga Świątek, pozdrawiamy, dokładnie? Tak. Zaklejają sobie usta, otóż to. A też to robiłem na samym początku, ale to nie poprawiało, bo ja faktycznie bardzo dużo w zasadzie większość czasu oddychałem przez nos jednak. Dokładnie, także to jest taki kolejny trik. Jak się nazywa dokładnie ten? Metoda butejki. Butejki. Okej. Czyli co, po prostu kupujemy sobie plaster, jakiś power tape'a, cokolwiek. Nie udusimy się? No, myślę, wiesz co, że rdzeń przedłużony i nasz móżdżek na tyle te procesy kontrolują, że gdyby faktycznie był jakiś fatal error, to po prostu zbudzisz się, zerwiesz ten plaster i tyle. Niemniej jednak trzeba wziąć pod uwagę, że oddychanie przez nos jest bardzo ważnym elementem, który także idzie w parze z tym zdrowym snem. Więc wilgotność powietrza to też jest bardzo ważna rzecz. Można kupić hygrometr i sprawdzić, czy mamy te 50-55% wilgotności, czy też poniżej, bo bardzo często właśnie, zwłaszcza w sezonie grzewczym, to spada do 35-40%, więc naprawdę potem ktoś się budzi i właśnie szklaneczka wody jest źle. A jednak misją naszego nosa jest nie tylko ogrzewanie, ale też właśnie zwiększanie nawilżenia tego powietrza, które do nas trafia. Plus aktywacja przepony. No właśnie nie bez przyczyny ta metoda butejki jest tak popularna wśród sportowców, bo ona też aktywuje oddychanie torem brzuszno-przeponowym. Wiele osób oddycha tutaj, tak? Widać, że cały czas barki się ruszają, a u nas powinno to rozchodzić się przez łuki żebrowe. Także naprawdę bardzo fajna opcja. Mam nadzieję, że ta operacja przegrody też Ci pomoże. Tak, trzymajcie kciuki, chociaż ten film się pojawi już pewnie po wszystkim. Tak będzie, bo mamy tych filmów trochę nagranych, ale chciałem pokazać po prostu też na swoim przykładzie, co często mówię, że różne problemy finansowe miałem i z nich wychodziłem i pokazywałem to na swoim przykładzie. I tutaj w kwestii zdrowia również jestem aktywnym uczestnikiem tych wszystkich elementów, które się pojawiają w naszym studiu i nie tylko tego słucham, ale też na sobie stosuję. O plastrach słyszałem, ale miałem takie plastry trochę inne. One nie nazywały się w ten sposób, tylko one były jednak z otworem. One nie były całe, zakryte usta, tylko jednak z jakąś tam przerwą. To jest inny rodzaj? Myślę, że tak, bo tutaj wiesz, ja wychodzę z założenia, że potrzeba matką wynalazków. A więc jeżeli ktoś nie ma takich specjalnych plastrów, no to na upartego może po prostu sobie zakleić usta czymkolwiek dokładnie. No, tak będzie przynajmniej mniej mówił, będzie słuchał żony i wszyscy będą bardziej zadowoleni. Dobrze, tak podsumowując dzisiaj odcinek, idąc do podsumowania i do ewentualnie jeszcze rozwiązań, które są. Bo to, czego nie robić, to myślę, że w telegraficznym skrócie dzisiaj powiedzieliśmy, w zasadzie ty powiedziałeś, tego było bardzo dużo. Myślę, że ja bym musiał przewinąć ten odcinek i go zwolnić do 0,5, żeby to wszystko jeszcze raz zrozumieć. To jakie są elementy? Czy masz jakiś, nie wiem, suplement jeden na przykład, który możemy sobie kupić albo możemy zastosować? Mówiłeś o herbacie, no ale herbata zwykła, pytanie, czy ona tak zadziała jak coś bardziej skondensowanego, co my możemy zastosować, będąc w różnego rodzaju zdrowiu, no bo każdy ma jednak trochę inne wyniki badań i czy dla każdego to jest bezpieczne, czy możemy sobie już coś dzisiaj zastosować, coś kupić i mieć ten sen lepszy od, no właśnie, to też nie jest tak, że dzisiaj zażyjemy, powiemy, nie działa, nie działa, bo to jeden dzień biorę i ja reklamację składam. Tu cię zaskoczę, Grzesiu, dlatego, że ja jako 20 lat interesujący się tym tematem żywienia, suplementacji, ogólnie zdrowia, a od 15 lat spokojnie prowadzący pacjentów i robiący szkolenia na ten temat, udzielający wypowiedzi, stwierdziłem, że rzeczy trudne
są też trudne do zaimplementowania, czyli nawet nasi słuchacze dostali dzisiaj pigułę informacji i stwierdzili teraz ja pierdzielę, ile tego jest, no przecież ja nie mam czasu. To jest tak naprawdę temat też, który można użyć jako mikronawyk. Jeżeli ktoś jest obładowany od świtu do nocy jakimiś obowiązkami, a ty mu jeszcze wrzucasz, słuchaj, przewieź sypialnię, rób to jakby jego mózg mówi no fucking way, nie ma takiej opcji po prostu, więc ja wyszedłem z założenia, że trzeba takiego w zasadzie oręża nabyć, aby można było załatwić wiele spraw za po prostu pośrednictwem jednej kapsułki, a potem jak ktoś zauważy pierwsze efekty, to można tak naprawdę dołożyć do tego w tych mikronawykach higieny życia. I właśnie dlatego stworzyłem produkt, który zawiera w sobie wszystkie te wcześniej wymienione składniki i wiele więcej. Czyli zawiera w sobie etas, zawiera w sobie męczennicę cielistą, zawiera w sobie L-taninę, zawiera w sobie małą dawkę melatoniny, bo właśnie mała dawka melatoniny to jest ten najważniejszy element, który pozwoli nam zapaść w ten zdrowy sen, ale jednocześnie obudzić się bez takiego letargicznego uczucia na drugi dzień. Plus do tego jeszcze witamina B6, plus do tego jeszcze jest cynk zawarty i cały produkt nazywa się Sleep Power. Sleep jak sen, power jak moc. To jest produkt, który jest tak skuteczny, że w zasadzie wystarczy jedna kapsułka na 30 minut przed snem i PR tego produktu jest niesamowity. Wiele osób pisze, że próbowali już wszystkiego. Olejków CBD, melatoniny, glicyny, ashwagandy i tak dalej. Wszystkiego po kolei, nic nie pomogło. Po Sleep Powerze naprawdę ci ludzie czują, że są nie tylko wyspani i zregenerowani, ale jest także multum innych korzyści wynikających właśnie z uporządkowania neuroprzekaźników, co jest zasługą etas. Również ich odporność jest lepsza. Lepsza jest tak naprawdę ich tolerancja stresu. W wynikach też to się pokazuje, że spadek ACTH, spadek kortyzolu i tak dalej. Więc jest to naprawdę super opcja. Jedna kapsułka na 30 minut przed snem. Dołóż trochę higieny życia, czyli to, o czym mówiliśmy ze światłem niebieskim, z wilgotnością powietrza, z kołdrą i tak dalej. I jest naprawdę cudownie. Już się bałem, że powiesz, że jedna wystarczy na 30 dni snu i się budzimy po miesiącu. Ale to chciałem, myślę, że na zakończenie podziękować za tego tipa, to raz. Dwa, uspokoić was, że wszystkie te elementy, o których ja pytałem Jakuba dzisiaj, ja u siebie praktycznie wszystkie stosuję, ale zaczynałem znowu od metody Kaizen. Metody, którą stosuje Toyota w swoich fabrykach. Małe kroki i stosowanie takiego maratonu, tak? Maratonu biznesowego, maratonu w zdrowieniu, w żywieniu, w spaniu, wszędzie. Czyli po prostu wdróż jeden mały element. Niech to będzie właśnie choćby przewietrzenie, może jakaś inna kołdra, może lepsza poduszka. Zainwestuj w cokolwiek, zmień cokolwiek, coś małego. Jeśli oczywiście jesteś osobą, która mówi nie, to robimy rewolucję i ja mogę, ja się tego nie boję, masz na to czas, środki finansowe i czasowe i nerwowe, bo to też trzeba wszystko mieć, to możesz to zrobić. Ale większość tego nie zrobi, dlatego ja mówię, u mnie to zadziałało powolutku. I później widząc efekty stwierdziłem, to co jeszcze. Dlatego dzisiaj tu siedzę i znowu coś małego wyciągnąłem. To myślę, że co? Dzisiaj mamy tyle. Jakub, możemy naszym widzom czego życzyć? Wesołego snu przede wszystkim. Myślę, że możemy życzyć dobranoc tym, którzy nie spali. Dajcie znać, jakie jeszcze macie problemy ze snem, albo jakie wybory dokonywaliście, które działają, albo które nie działają. Być może macie swoje rozwiązania, które świetnie się sprawdziły. Być może z Jakubem zrobimy kiedyś live'a jakiegoś o śnie i wtedy odpowiemy na część z tych pytań. Dokładnie. Wszystkiego dobrego. Śpijcie dobrze. Śpijcie dobrze. Dobranoc. Hej. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!